Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś temat, który wpadł u mnie na shorty, czyli jak mogliście się z nich dowiedzieć, o ile oczywiście je oglądacie. Wpadł do mnie Opel z jakimś dziwnym dźwiękiem, który wydobywał się z okolic tylnych kół, gdzie okazało się, że tak naprawdę klocki tam nie istnieją. Moi drodzy, ale jeżeli takie filmy Wam się podobają, zostawcie oczywiście subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę i nakręcajmy to dalej. Postanowiliśmy wymienić klocki, ale podczas wymiany tych klocków okazało się, że generalnie zacisk stoi, czyli nadawał się do regeneracji lub wymiany na nowy. Właściciel zdecydował, że ten zacisk wymienimy na nowy. I właśnie nawiązując do tego materiału, chciałbym Wam dziś pokazać, jak ważne jest dbanie o swój układ hamulcowy. Na temat sekcji zwłok zacisku będzie osobny odcinek, ale w wyniku tego, że ten Opel był strasznie problematyczny, jeżeli chodzi o odpowietrzenie go, zakupiłem pewne urządzenie, które bardzo, jak się okazało, ułatwiło mi robotę. Bo wiecie, jak to wcześniej bywało, było coś zapowietrzone, wołało się kogoś, sąsiada, na pewno wielu z Was też miało takie przypadki, wołali się dziewczyny, żony, pompowały Wam nożnie hamulcem, Wy popuszczaliście odpowietrznik, kawałek rurki, butelka, spoko, dało radę. Ale naprawdę Opel był kosmiczny do odpowietrzenia. Z 4 razy ściągałem każde koło po kolei, żeby go odpowietrzyć, bo nie wiadomo jakim cudem pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło, że po wymianie 2 zacisków na tylnej osi tak naprawdę wszystko się zapowietrzyło. Co prawda auto po takim normalnym odpowietrzeniu z pompowaniem nogą hamowało, ale to nie było to. Właściciel mówił, że to nie jest to. Ja niedługo się zastanawiając doszłem do wniosku, że ja w końcu też w BMC latem będę wymieniał przewody hamulcowe, więc jeżeli będę sam, przydałoby się coś, aby szybko i w miarę skutecznie, powiedzmy sobie szczerze, ten układ odpowietrzyć. Zakupiłem takie urządzenie, ale od razu powiedzmy sobie, to nie jest żaden film sponsorowany, nie jest żadna płatna promocja. Link do tego urządzenia macie w opisie. Po prostu u mnie się to sprawdziło, więc chcę Wam to urządzenie pokazać. Moi drodzy, takie oto urządzenie, kawałek przewodu, końcówka, którą nakładamy na odpowietrznik, który musimy wcześniej poluzować tak, aby płyn nam leciał. Dodatkowo tutaj musimy mieć niestety kompresor i tutaj zapinamy końcówkę z przewodu z kompresora, naciskamy. Te powietrze, które leci pod ciśnieniem z kompresora, powoduje nam to, że ten płyn tym właśnie przewodem jest zaciągany. Więc bardzo fajne urządzenie. Dodatkowo problem wymiany płynu hamulcowego. Słuchajcie, generalnie jest to dość spory koszt, jeżeli chodzi o jakieś warsztaty. Jeżeli byście chcieli zrobić to na własną rękę, ten koszt diametralnie się zmniejsza, możecie mi wierzyć. Bardzo w zestawie właśnie do tego urządzenia jest taka buteleczka. Dodatkowo są dołączone takie różne adaptery, które sobie tutaj na górę nakręcamy. Za chwilę Wam powiem, po co my sobie to nakręcamy. Nie, na odwrót to powinno być tak. Dobra, tu jest coś nie tak, nie mogę tego wkręcić. Pokażę Wam na innym. O, nie, też. O, tak to ma być. Moi drodzy, tą końcówkę dobieramy sobie do rozmiaru wlewu płynu hamulcowego do tego zbiorniczka. To sobie wkładamy, odkręcamy. O, jeszcze trochę go tu było, tego płynu hamulcowego. I nie musimy martwić się o to, że tego płynu nam zabraknie, bo nie możemy do tej sytuacji dopuścić ze względu na to, że po prostu będziemy musieli całe odpowietrzanie robić od nowa i od nowa tego płynu tam dolewać, a ważne jest, aby jak najwięcej tego starego płynu usunąć z układu. Więc tak naprawdę przy każdym kole powinniśmy spędzić tyle czasu, aż przez ten przewód
zobaczymy, że płynie nam czysty płyn hamulcowy. Jest to moim zdaniem bardzo ważna sprawa, bo naprawdę wiele aut, ja nieraz komuś znajomemu robię zaciski, klocki, różne rzeczy się robi, ale w wielu przypadkach ten płyn jest naprawdę smoła. Normalny płyn hamulcowy, wierzcie mi, tak nie wygląda. Ja Wam pokażę, jak wyglądał płyn, który spuściłem z tego Opla, bo już to stestowałem, użyłem. I jak widzicie, tutaj trochę tego płynu jest. Ja do strzykawki nabrałem nowego płynu hamulcowego oraz właśnie ten zużyty płyn hamulcowy, ale chodźcie bliżej, ja jeszcze Wam pokażę, jak to konkretnie to urządzenie działa. Dobrze, moi drodzy, więc tu mamy zacisk właśnie z tego oto Opla, nic prostszego. Ten odpowietrznik luzujemy sobie, zakładamy tą końcówkę. Tutaj podpinamy sprężone powietrze, naciskamy i powietrze sobie wylatuje. Tu jest zaciągany płyn. Moi drodzy, ta końcówka nigdy nie jest szczelna, bo ja czytałem opinię na Allegro. Nigdy nie jest szczelna, zawsze tu będą leciały bąbelki. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że to urządzenie zaciąga nam ten płyn, jednocześnie usuwa właśnie też te powietrze oraz ciągnie płyn od razu, więc bardzo dobrze nadaje się do wymiany płynu hamulcowego oraz odpowietrzania układu. Tutaj właśnie jeszcze z bliska Wam raz pokażę tą butelkę, ją napełniamy płynem hamulcowym, dopasowujemy sobie końcówkę, odkręcamy i pomału ten płyn nam się tam sączy, tak aby go nie zabrakło. Dobra, ale obiecałem, że jeszcze na koniec pokażę Wam, jak wyglądał płyn spuszczony właśnie z tego auta i to jest niestety zmora, moi drodzy. Tu jest właśnie ten stary płyn hamulcowy. Ja wezmę Was do ręki, pozwolicie, aby Wam to pokazać, jak to tam w środku wygląda. Zobaczcie, tak wyglądał płyn hamulcowy w tym właśnie Oplu. Wracacie na statyw i teraz tak, ja jeszcze pozwoliłem sobie tutaj z boku odciągnąć ten płyn z tego oto pojemniczka. Tak on wygląda w strzykawce. Teraz pokażę Wam nowy płyn hamulcowy, bo zostało mi tego płynu, który tam właśnie wymienialiśmy. Jak wygląda nowy płyn hamulcowy. Dobra, no nie cała mi się strzykawa nabrała, ale myślę, że to spokojnie wystarczy. Proszę, to jest porównanie. Stary płyn, nowy płyn. Jest różnica, nie? Jest tu różnica i to ogromna. Dlatego zdecydowałem się zrobić ten film, pokazać Wam fajne, tanie urządzenie, bo to urządzenie z tym wszystkim kosztuje 70 zł. Właśnie po to, abyście zwrócili uwagę na swój płyn. Dobra, moi drodzy, pewnie po odkręceniu zbiorniczka w Waszym aucie stwierdzicie, że u Was nie ma tragedii, bo płyn hamulcowy w Waszym zbiorniczku jest dość świeży, powiedzmy, w porównaniu do tej smoły, którą tutaj mamy. Moi drodzy, nic bardziej mylnego. Najwięcej właśnie tego całego syfu zbiera się w zaciskach hamulcowych. Tak naprawdę możecie mieć ładny, piękny płyn w zbiorniczku, ale gdy zaczniecie wymieniać ten płyn, okaże się, że będzie on wyglądał podobnie jak tutaj. Więc nie dajcie się zwieść. Płyn hamulcowy powinno się co, myślę, rok, co 2 lata maksymalnie wymieniać. Większość aut lata nie miało tego płynu wymienianego, więc moim zdaniem bardzo wiele osób, które mnie oglądają, powinno nabyć właśnie taki zestaw. Do tego myślę, że spokojnie około 1,5–2 litry płynu hamulcowego. I wiadomo, tam przy przednich kołach można tego płynu mniej spuścić, przy tylnych na pewno wyjdzie więcej tego płynu, aby cały układ przepłukać. Ale moi drodzy, najważniejsze jest to, aby właśnie w tym oto wężyku pojawił się jasny, czysty, ładny płyn. Więc dla bezpieczeństwa ja bym radził zaopatrzyć się w około 2 litry płynu, zakupić takie oto urządzenie, które nie kosztuje majątku, bo nie jest to duży wydatek. No i co?
i działajcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.